Poddaję temat pod dyskusję. Moim zdaniem są trzy potencjalne przyczyny gorszych wyników w ostatniej próbce. Po pierwsze, większy udział paliwa w oleju. Widmo w podczerwieni wyraźnie pokazuje obecność paliwa. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Na laboratoryjnym stole R2D ląduje przesyłka, która jest kontynuacją badań rozpoczętych kilka miesięcy temu. Dziś czeka nas trzeci etap badań oleju silnikowego w Hyundaiu i30N, który pojawiał się już w odcinkach numer 256 i 294. Tym razem inicjator eksperymentu Andrzej przygotował aż 4 próbki, które pozwolą jeszcze lepiej zrozumieć, jak olej zmienia się w czasie w zależności od warunków jazdy. Kolejność próbek zgodnie z sekwencją zdarzeń jest następująca. Próbka po przebiegu 1171 km, pobrana tuż po intensywnej dynamicznej jeździe miejskiej. Próbka po przebiegu 3071 km, również po jeździe miejskiej, ale tym razem umiarkowanie dynamicznej. Próbka numer 3 po przebiegu 4667 km, ostatnia kończąca interwał. Tuż przed pobraniem auto pokonało trasę około 50 km w spokojniejszym tempie 100 do 130 km na godzinę. I teraz punktem odniesienia do tych trzech próbek będzie to, co znajdowało się w przesyłce z poprzedniego etapu. Zobaczmy króciutko, jak wyglądał ten olej. Próbka oleju świeżego z aktualnej przesyłki to ta partia, która została zalana obecnie. Olej pracuje w silniku i czeka na swoją kolej w przyszłości. Stanowi punkt odniesienia do kolejnych pomiarów, które pojawią się w następnych etapach. Bohaterem tego wieloetapowego eksperymentu jest Hyundai i30N z 2020 roku z 2-litrowym silnikiem benzynowym o mocy 280 koni mechanicznych. Samochód jest regularnie serwisowany, a sposób jego eksploatacji ściśle monitorowany. W poprzednich etapach analizowaliśmy wpływ różnych stylów jazdy i warunków temperaturowych na stan oleju Shell Helix Ultra ECT AH0W30. W dzisiejszym odcinku testowany będzie AMSOIL Extreme Power 0W30, co pozwoli jeszcze lepiej porównać, jak zmieniają się jego właściwości w różnych fazach eksploatacji. A skoro mowa o zmianach, pojawiło się coś jeszcze, co warto przypomnieć. Było komunikowane w osobnym shorcie. Krótkie przypomnienie o akcji serwisowej HPFP, czyli pracy pompy wysokiego ciśnienia paliwa. Tak, właśnie ten samochód objęto akcją serwisową związaną z oprogramowaniem ECU i pracą pompy wysokiego ciśnienia paliwa. Aktualizacja została wykonana dokładnie na zakończenie tego interwału, czyli skutki zmiany zbadamy w kolejnych etapach. Dwa słowa na temat warunków eksploatacji w trzecim etapie badań i obserwacji użytkownika. Jak podkreśla Andrzej, trzeci interwał, ten który badamy, miał bardziej dynamiczny charakter niż wcześniejsze. Częściej zdarzały się intensywne przyspieszenia, a jazda odbywała się w warunkach umiarkowanych i wysokich temperatur zewnętrznych. Co ciekawe, mimo wszystko temperatura oleju była zauważalnie niższa niż wcześniej, średnio 2 do 4 stopni Celsjusza przy jeździe miejskiej w porównaniu do Shella z poprzednich etapów. Najwyższa zanotowana temperatura wyniosła około 116 do 118 stopni Celsjusza. Dodatkowo Andrzej zauważa, że olej szybciej ściemniał, ale nie wykazywał oznak spływania po postoju, co wcześniej było zauważalne. Zapraszam do kolejnego etapu. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów,
No i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie. Dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbki oleju przepracowanego, w tle podczerwień. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego, próbka z aktualnej przesyłki jest następująca: 62 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 11,5 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 182. Zanim porównanie z deklaracją producenta, to jeszcze szybki pomiar tego samego oleju, ale z poprzedniej przesyłki. Zapraszam. Lepkość dla oleju świeżego, próbka z poprzedniej przesyłki jest następująca: 64 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 11,9 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 185. Porównujemy te wyniki z deklaracją producenta. Zgodność na przeciętnym poziomie, szczególnie w odniesieniu do próbki z aktualnej przesyłki. Próbki delikatnie się różnią między sobą. Zobaczmy na szybko widmo w podczerwieni. Widzimy bardzo wysoki stopień podobieństwa tych próbek, natomiast w obszarze modyfikatorów lepkości pojawia się delikatne zróżnicowanie, co może tłumaczyć te rozjazdy. Do wyliczenia zmian procentowych oczywiście bierzemy pod uwagę próbkę z poprzedniej przesyłki. Jest to odpowiednik tego, co zostało zalane do silnika i występuje dzisiaj w roli oleju przepracowanego. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Przed nami 3 próbki. Zaczynamy od najmniejszego przebiegu. Zapraszam. Lepkość do oleju przepracowanego jest następująca: 59,4 w 40 stopniach oraz 11,4 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 190. I od razu przeskakujemy na pomiary drugiej próbki oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla drugiej próbki oleju przepracowanego jest następująca: 60,2 w 40 stopniach oraz 11,4 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 182. I zanim zmiany procentowe, to jeszcze jedna próbka. Zapraszam.
Lepkość dla trzeciej próbki jest następująca: 49 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 10,1 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 199. Liczymy zmiany procentowe i mamy bardzo ciekawą obserwację. Pierwsze dwie próbki, zmiany na zielono, około 6% na minusie w 40 stopniach i 4% na minusie w 100 stopniach, stabilnie bez zastrzeżeń. Natomiast to, co pojawiło się dla trzeciej próbki z tego etapu, jest bardzo zastanawiające. Jest to świetny przykład, żeby lepiej zrozumieć, z czego potencjalnie mogą wynikać takie zmiany. Napisałem do Andrzeja i oto jego odpowiedź. Jeśli chodzi o cykl między próbką po 3000 km i końcową, to jedyne co to ciut spokojniejsza jazda ze względu na warunki już dosyć jesienne i może to kwestia niższej temperatury i procedury grzania ekologii, większe dawki paliwa do podgrzania katalizatora, jak i GPF-a. Prezentuję teraz zdjęcie, kiedy były pobrane próbki dokładnie. Jedyne co jeszcze było inaczej to trasa około 350 km 18 listopada 2025 roku, stosunkowo spokojna, miarowa, stan licznika wtedy to około 32 150 km do 32 500 km, to chyba jedyne wyróżniki pomiędzy drugą a trzecią próbką. I w ramach ciekawostek Andrzej dodaje, z wszystkich okresów między próbkami średnie spalanie było najniższe w tym trzecim interwale między drugą i trzecią próbką. Średnia dla pierwszej próbki to 11,5 litra na 100 km, dla drugiej 12,2 litra na 100 km, natomiast dla trzeciej 10,2 litra na 100 km. Średnia stankowania przed i po trasie 9,5 litra na 100 km, wtedy zrobione 478 km między nimi. Plus na końcu Andrzej dodaje jeszcze jedną bardzo ważną informację. Procedura poboru oleju pierwszej i drugiej próbki to poprzez bagnet z strzykawką zaraz po zgaszeniu samochodu. Trzecia to już Waso pobierali próbkę przy spuszczaniu całości. Zapraszam do dyskusji, co o tym myślicie. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu wewnętrznego R2D w opcji z 3 bibułami oraz test ID od MCU. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test, kilka zdjęć po określonym czasie oraz raporty z testu MCU. Jakie wnioski? Najpierw raport z MCU. Dla pierwszej próbki noty 3, 2, 2 oraz 3. W jakich obszarach prezentuję to teraz na ekranie. Dla drugiej próbki noty 4, 2, 3, 3. Dla trzeciej próbki noty 5, 3, 4 oraz 3. Czyli MCU trafnie ocenia proces degradacji. Każda kolejna próbka zauważalnie niższe noty. Ostatnia, trzecia próbka została oceniona najniżej. Natomiast co ciekawe, w kontekście tego, co wyjdzie w podczerwieni, paliwo dla każdej próbki ocenione zostało na tą samą notę 3. Przechodzimy do wyników testów wewnętrznych R2D. Opcja porównawcza. Pierwsza bibuła, wyniki ogólnie ok, najciemniejsza z największym przebiegiem. Druga bibuła, wyniki również w miarę ok, natomiast ta próbka z ostatniego poboru to już na granicy akceptowalnego stanu. Trzecia bibuła, potwierdzenie obecności dodatków, w każdej występuje błękitna aureola, przy czym w trzeciej delikatnie jaśniejsza, czytaj mniej dodatków. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego, następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni standardowo zestawiamy wyniki zbiorczo i wyławiamy elementy różnicujące. Pierwsza sprawa do podkreślenia, duża zgodność przebiegu widm dla każdej z 3 próbek. Widać, że to jest ten sam olej, tylko w różnym stopniu przepracowany. Druga sprawa to potężna degradacja w punkcie 1747. Z reguły tutaj są estry lub modyfikatory lepkości. W zasadzie coś tutaj mocno poleciało od samego początku eksploatacji. Kolejna sprawa, bardzo fajnie widać paliwo w przypadku trzeciej próbki, dla której obserwowaliśmy mocniejszą degradację lepkości. Reszta parametrów sczytana i wpisana do tabeli zbiorczej. Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy odpowiednio takie wartości: 80% dla pierwszej i drugiej próbki,
oraz 70% dla próbki z trzeciego poboru. Szczerze mówiąc, to ten przypadek robi się coraz bardziej ciekawy. Już nie mogę się doczekać, jakie będą wyniki po wspomnianej wcześniej akcji serwisowej. Poddaję temat pod dyskusję. Moim zdaniem są 3 potencjalne przyczyny gorszych wyników w ostatniej próbce. Po pierwsze, większy udział paliwa w oleju. Widmo w podczerwieni wyraźnie pokazuje obecność paliwa. Wskazuje to na możliwe rozcieńczenie oleju paliwem, co prowadzi do spadku lepkości. Druga przyczyna, warunki pracy układu paliwowego i procedury ekologiczne. Możliwe zwiększone dawki paliwa w fazie rozgrzewania, np. do regeneracji GPF-a lub szybkiego rozgrzania katalizatora. Jazda w niższych temperaturach zewnętrznych mogła sprzyjać bogatszej mieszance na zimno. Dołożenie tej informacji do średniego spalania, niższego niż wcześniej, może wskazywać na większy udział krótkich cykli z niskim obciążeniem i niedogrzaniem silnika. I w końcu trzecia opcja, zmiana procedury poboru próbki. Poprzednie próbki były pobierane przez bagnet zaraz po zgaszeniu silnika. Ostatnia próbka pochodzi z ASO, została pobrana przy spuszczaniu całego oleju. Może to wpłynąć na reprezentatywność próbki, np. pobranie tej części oleju, która zawiera więcej paliwa, np. z dna miski. Tutaj warto zaznaczyć, że każda osoba, która wysyła próbki do R2D, otrzymuje specjalne zalecenia w odniesieniu do poboru próbki, na co zwrócić uwagę. Mianowicie, jeśli próbka ma zostać pobrana przez bagnet lub inne dojście, proszę uruchomić silnik na około 5 minut przed pobraniem. To bardzo istotne dla ujednorodnienia oleju i zapewnienia reprezentatywności próbki. Jeśli próbka będzie pobierana podczas zlewania oleju z silnika, proszę ją pobrać ze środkowego strumienia, nie na początku ani na końcu, co pozwala uniknąć zafałszowania wyników. Otwieram dyskusję, czekam na Wasze przemyślenia. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotkają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!